Przyniosłam wszystkie pomidory z Inspektu do domu po to, żeby Wam pokazać poszczególne sadzonki, ponieważ już na tym etapie widać różnicę i widać nawet jaka jest odporność na choroby poszczególnych podobnych odmian, więc to są wszystkie moje odmiany pomidorów na ten rok i mam nadzieję, że będzie Wam miło to obejrzeć. Ok, zacznijmy od koktajlówek. Więc tak wygląda Sun Cherry Premium F1. To jest jedna z tych koktajlówek, które są mieszańcami. Tu mi jakaś kapusta rośnie czy coś. Ma długie takie grona z koktajlówkami i podobno ma być pyszne w smaku. Kupiłam je na wyprzedaży, żeby po prostu zobaczyć, bo koktajlówki, które są mieszańcami, są przeważnie bardzo dobre, bardzo słodkie. Mam tylko kilka tych mieszańców, także nie panikujcie. To jest odmiana Martian Fee, która jest odmianą z tymi antocyjanidami. Widać to już po łodydze, że jest taka trochę fioletowa. To są takie fajne śliweczki, podobno bardzo dobre w smaku i ta odmiana do mnie przybyła z Niemiec albo z Austrii. To jest Karma Miracle, odmiana, która była stworzona w Kanadzie, żeby po prostu przetrwać chłodne warunki atmosferyczne. Ta rozsada wygląda dobrze, ale w porównaniu z innymi rozsadami rozwój był trochę powolny, bo jeszcze nawet nie jest przesadzona do większej doniczki. To jest mega groniasty, czyli Kozula 14, znana na pewno Wam odmiana. To jest Multiflora, czerwone koktajlówki. No ja jeszcze nie miałam i nie mogę się doczekać. Rozwój na razie taki sobie, powolny. Muszę powiedzieć, że te pomidorki, które są jeszcze w tych małych kubeczkach, po prostu kiełkowały trochę wolniej i dlatego wolniej się rozwijają. Z różnych miejsc miałam nasiona, także niektóre były starsze, niektóre były nowsze. Także tak wygląda Kozula 14. A teraz porównanie moich wszystkich Sungoldów. To jest Sungold Select, który zakupiłam nasiona tutaj w UK. No i jakieś mu się pojawiły plamy na liściach. Nie wiem, być może to na początku były poparzenia słoneczne, ale zamieniły się w takie brązowe plamki. To pewnie nic nie zaszkodzi, no ale odporność tej odmiany jest pod znakiem zapytania jak na razie. To jest Sungold Select 2. Nie ma żadnych zmian na liściach. Wygląda zdrowo. Ta odmiana przyszła do mnie też z niemieckiej strony Sammentauschen. To jest Rapunzel F1, czyli ta odmiana z takimi warkoczami koktajlowych pomidorków. I zaraz tutaj poszukam jeszcze normalnego Sungolda. To jest Sungold F1, czyli mieszaniec, który uprawiam co roku. Jest już przesadzony do większej doniczki, czyli wymagał tego. Czyli jeżeli chodzi o porównanie tych wszystkich Sungoldów, które są mieszańcami i które nie są, mieszaniec wypada lepiej niż te inne, czego można było oczekiwać. Nie ma żadnych zmian na liściach, wygląda zdrowo. To jest odmiana Green Doctors, czyli zielona koktajlówka, stworzona, nie pamiętam, ale chyba w Kanadzie. Wygląda zdrowo, no ale wzrost nie jest zbyt silny. Atomic Sunset, nasionko dostałam od koleżanki z Londynu. Kiełkowały dosyć wolno, miałam tylko 2 nasionka, no ale udało się jednemu wykiełkować, dlatego też ta rozsada jest mniejsza, ponieważ kiełkowanie było bardzo wolne. No i to jest tak jakby odmiana siostrzana do Bratz Atomic Grape. Atomic Sunset jest bardziej żółta i jest chyba troszkę większa, nawet bardziej okrągła, ale smak powinien być super, super dobry. Lufish Wise, ta odmiana przyszła do mnie z Belgii i to jest taka jakby koktajlówka bicolor, czyli dwukolorowa,
żółto-czerwona albo pomarańczowo-czerwona. No, wzrost nie jest zbyt imponujący. Liście wyglądają troszkę żółtawo i mają też te plamki, które po prostu mogą być wynikiem złych warunków atmosferycznych, bo najpierw było słońce, potem przyszedł mróz. Także tutaj na czubku wygląda zdrowo. Także jest to prawdopodobnie spowodowane zmianami temperatury w moim inspekcie. Co tutaj mamy jeszcze? Cherry Accordion. Te nasionka przyszły do mnie z Niemiec. Zobaczcie, przesadzony do większej doniczki, a korzenie już się rozwijają. Tutaj na dole bardzo silnie rosnąca sadzonka, rozsada, siewka, jak tam należy mówić, nie wiem. W każdym razie ten pomidor jak na razie wygląda dobrze. Wzrost jest bardzo dobry, bardzo silny, jak na koktajlówkę nawet. Jest jeszcze żółta odmiana, którą chyba zamówiłam. Już do mnie idzie i chyba widzę nawet zalążki pierwszych kwiatków. Bardzo malutkie, ale no na razie jest to odmiana imponująca. Marina Sprays, nie zupełnie koktajlówka, bo takie jakby wydłużone serca, żółto-czerwone, takie paskowane, dwukolorowe i w opisie powinna być to odmiana variegated, czyli liście powinny mieć jakieś takie białe paski, ale nic takiego nie widać. Także nawet nie wiem, czy mam właściwą odmianę, to się okaże. Bardzo czekam, bo wygląda po prostu przepięknie. Ambrosia Gold, następny pomidor do porównania z Sungoldami. W tym momencie nie jest bardzo duża, ale już wypuszcza pędy boczne, jak widzicie. Tutaj, tutaj, tutaj. Podobno smak ma być porównywalny do Sungoldów. Zobaczymy. Sunbelle. To jest żółta koktajlówka z Belgii. Podobno bardzo stara odmiana. Bardzo taka tradycyjna i bardzo smaczna. Zobaczymy. Te zmiany na liściach to są przypalenia od moich lamp, bo rosła dosyć silnie. Jak widzicie, już jest też przesadzona. Na razie wygląda dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej rosła. Wszystko Wam opowiem. A teraz przejdziemy do dużych odmian. Okay. Przejdźmy do następnych pomidorków. To jest odmiana Mega Marv. To jest jeden z tych olbrzymów. Wygląda zdrowo, ale wschody były powolne. Także zobaczcie. Jeszcze jest nawet w małej doniczce, kubeczku i korzenie nie rozwijają się zbyt szybko, bo jeszcze cały czas są w tej dolnej części kubeczka. Odmiana Hawaiian Pineapple. To jest wyczekiwana, fajna, dwukolorowa albo trzykolorowa odmiana pomidorka. Podobno bardzo smaczna. No wzrost taki sobie. Korzenie już tutaj wypełniają kubeczek. W ogóle ta metoda kubeczkowa chyba się sprawdza, bo siałam nasionko tak nisko tutaj. Korzenie zostały wypuszczone. Potem dodałam więcej ziemi i korzenie zostają wypuszczane wzdłuż łodygi, tak jak tutaj widzicie. Już niejednokrotnie pokazywałam. No i rozwój tej rozsady nie jest zatrzymany. Lucid Gem, moja ulubiona odmiana, fioletowo-pomarańczowa, pyszna w smaku, w środku też jest dwukolorowy. No i do tego, że ma antocyjaniny, tutaj te liście mają takie troszkę zabarwienie fioletowe i łodyga także. Wzrost niezbyt silny w tym roku, moje własne nasiona. Kozula 179, żółta zebra. Korzeni dotąd, dlatego jeszcze ich nie przesadzałam, ale niedługo nadejdzie ten czas, bo widzę, że już się tak szybko nie rozwijają, więc może potrzebują po prostu więcej ziemi tutaj na dole. To jest żółta zebra, podobno pyszna w smaku. Ananas Noir. Wzrost niezbyt silny. Muszę powiedzieć, że
Trochę mnie zaskoczyło, jak powoli ta odmiana rośnie, ale wygląda zdrowo, nie ma żadnych zmian, także poczekamy. To jest odmiana trzykolorowa w środku, zielono, czerwono, pomarańczowa, a na zewnątrz chyba jest zielony, nie pamiętam, wstawię Wam tutaj zdjęcia, ale ma być bardzo pyszny. A to jest odmiana, która wpuściła mnie na tą drogę poszukiwania różnych odmian, bo po prostu chciałam ją znaleźć i znalazłam różne strony internetowe, z których pozamawiałam nasiona. To jest odmiana Guido. Wzrost bardzo dobry, bardzo silny. Rozsada zieloniutka, soczysta. To jest pomidor czerwony, duży, pyszny w smaku. Nie mogę się doczekać, aż mi ślinka leci. Fillo de Rio Gordo to jest odmiana, którą uprawiam już od wielu lat. Pochodzi z Hiszpanii, ale ja nasiona zamówiłam na stronie Real Seeds, która jest to strona walijska, takie gospodarstwo, które właśnie zajmuje się uprawą nasion tak zwanych open pollinated, czyli niemieszańców, na sprzedaż. Ta odmiana jest bardzo dobra, pomidor bardzo mięsisty, dobry bardzo w smaku, trochę późnawa, ale wzrost jest bardzo silny i bardzo lubię te pomidory, dlatego jest to jedna z 2 odmian, które powtarzam z zeszłego roku. Ta odmiana i Lucy Gem. Wszystkie inne są dla mnie nowe. Odmiana bezrozmiernej, czyli nie wiem, bez granic po rosyjsku. Jest to jeden z tych wielkoowocowych pomidorków. No ale ta roślinka nie wygląda, jakby była w stanie utrzymać te pomidory, bo jest to jedna ze słabszych i chyba wschody były też trochę późne. No zobaczymy z czasem, jak się będzie rozwijał. Slankarts jest to też jedna z tych czerwonych odmian wielkoowocowych i myślę, że to jest nawet serce, które ma potencjał, żeby po prostu być wielkie, ale nie wiem, czy ja będę celowała w rekordy w tym roku, czy po prostu zobaczę, jakie w naturalny sposób mi się uda wyhodować te pomidorki. Wygląd jest fajny, soczysta zieleń, liście dobrze rozwinięte. Medowej, czyli miodowy, to jest odmiana rosyjska. Wzrost całkiem fajny, nie mam nic do zarzucenia. Podobno smak będzie bardzo dobry. Mariana's Peace, odmiana o liściu ziemniaczanym i odmiana z historią. Jak już mówiłam w jednym z poprzednich moich filmików, Mariana była dzieckiem w czasie wojny i po prostu uciekła z transportu do obozu koncentracyjnego. Miała zranioną nogę, przedzierała się przez jakieś góry i przetrwała. Potem wyszła za mąż za Amerykanina. I to był family heirloom, czyli odmiana, która była przekazywana w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Czerwona, bardzo pięknie wygląda, bardzo pysznie smakuje podobno. To jest jedna z tych odmian, na które bardzo czekam i których nie mogę się doczekać, żeby spróbować. I z taką historią to jest warto te nasionka po prostu zachować i przekazywać z pokolenia na pokolenie. Captain Lucky, odmiana amerykańska, zielono-czerwona z zewnątrz, a w środku 2-3 kolorowa, podobno o pysznym smaku. W ogóle w tym roku mam dużo takich odmian 2-3 kolorowych. Captain Lucky jest jedną z nich, która ma być bardzo pyszna. Odmiana o liściu ziemniaczanym także. I Cuore Antico di Acquiterme, czyli serce antyczne z Acquiterme. Acquiterme to jest miasto we Włoszech, które jest uzdrowiskiem, ale już widać, że jest to odmiana o liściach takich zwieszających się, cieniutkich. Po angielsku je nazywamy wispy. To wygląda, jakby coś niedobrego działo z tą odmianą, ale po prostu jest to cecha odmianowa. Te liście będą takie cieńsze, tak się troszkę zwieszają, łodyga może być cieńsza.
Także chyba tą odmianę będę prowadzić na kilka pędów, nie na jeden. I po prostu postaram się je jakoś podeprzeć, podwiązać, żeby miały jak największe takie wsparcie. Tu widzicie to serce antyczne, pierwsza roślina i ta mniejsza. I liście tak jakby, widzicie, zwieszają się, opadają, ale roślina wygląda zdrowo, ale niektórym po prostu może się to nie podobać, że tak liście wyglądają. Zobaczymy, jak dalej się będzie rozwijać. Na razie mam te dwie roślinki. No, zobaczcie, porażka, stupice. Stupice kiełkowało bardzo długo, to znaczy nie wzeszedł i potem skiełkowałam nasionka na tak zwanym waciku, na papierze kuchennym. No i udało mi się mieć jedną roślinę. Stupice to ma być bardzo wczesny pomidor, no ale w tym przypadku nie okazał się bardzo wczesny, bo dopiero jest takiej wielkości. Liść ziemniaczany, rozwój jest bardzo powolny. Co tu mamy? Copper River, tak samo. Trochę zawodzi ze wzrostem. Copper River ma być jednym z tych pomidorów kilkukolorowych o bardzo dobrym smaku. Nasiona do mnie przyszły ze Szwajcarii. Napa Giant, czyli to jest odmiana amerykańska z Kalifornii. No, jest fajna, sztywna, ale nie fascynuje rozwojem. A za to ten pomidor, tak, zobaczcie, to jest odmiana, którą dostałam pocztą z Polski. Została nazwana Stalin, ale nie jest to nazwa oficjalna, ponieważ osoba, która mi przysłała nasionka, dostała nasionka od jakiegoś Rosjanina. Jest to odmiana pochodząca z Syberii, więc ten pan nazwał ją Stalin, ale zobaczcie na wzrost. Wzrost jest najsilniejszy ze wszystkich moich pomidorów i po prostu jest imponujący. Kolor, jaka gruba jest łodyga, jakie silne są liście, po prostu marzenie. Tu wyrosła jeszcze jedna taka malutka sieweczka, więc ją przesadziłam, ale jeszcze jest taka maleńka, bo po prostu nie mogłam zmarnować takiego dobrego pomidora. Giant Belgium, odmiana o liściu ziemniaczanym. Ta roślina jest także bardzo silna i to jest jeden z tych wielkoowocowych pomidorów czerwonych, podobno dobry w smaku, gigantyczny belgijski. Bardzo mi się podoba, jeżeli rozsada jest taka fajna, silna, nie trzeba podpierać patykami. Fajna. Gurgle's Weird Thing to jest następny pomidor z historią, o tym już mówiłam. To po prostu był pies, który się nazywał Gurgle, czyli dziewczynka i przyniósł tego pomidora do właścicielki i to ona próbowała chyba zrobić jakieś mieszańce i krzyżowała różne odmiany i właśnie ta odmiana powstała z jednej z krzyżówek. Prawdopodobnie ona nie zauważyła, ale pies zwrócił jej uwagę, bo pies lubił je jeść i taka jest historia tej odmiany, podobno dobra w smaku. Lucky Tiger to jest tak jakby taka śliweczka, bardzo dobra w smaku. No, wzrost nie jest zbyt silny, ale jak na taką odmianę średnio owocową to jest ok. Persimmon to jest wielkoowocowy pomidorek pomarańczowy, podobno najlepszy z żółtych i pomarańczowych pomidorów, najlepszy w smaku. Więc no, wygląda fajnie, nie jest ogromny, ale jest gruba łodyga, wygląda zdrowo. Serce białoruskie, taka trochę wiotka ta roślinka, cieniutka łodyga, no trzyma się, nie muszę jej podpierać, ale w porównaniu z innymi wzrost nie jest zbyt silny, to serce białoruskie, więc jakbym miała wybierać, to bym pewnie wybrała coś innego. Zobaczymy jeszcze, jak będzie dalej rósł w ciągu sezonu. Serce węgierskie, silniejszy wzrost, większe liście,
grubsza łodyga. To są czerwone serca. Po prostu chcę porównać, które będzie moim ulubionym, bo serca bardzo lubię. Pineapple Pig, czyli świnia ananasowa. I fajna sadzonka, to jest żółty pomidor. Podobno smak jest cudowny, dlatego uprawiam. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. No i tak, po drugiej stronie, co tutaj mamy? Anthony's Passionate Heart, czyli namiętne serce Antoniego. Antoni to był szef i na jego właśnie cześć stworzono tą odmianę. Dostałam te nasionka z Kanady. Bardzo słabo wschodził, musiałam skiełkowywać, nie wiem jakie stare były te nasiona, ale zobaczcie, roślinka jest taka wiotka, mała, jak na razie. Zobaczymy jak przesadzę, bo chcę ją mieć, podobno smak jest wspaniały. Zanim przejdę do tych wielkoowocowych, tylko wspomnę o moich dwarfach, czyli karzełkach. Mam ich 5 i jeden microdwarf, czyli mikrokarzełek, którym jest Wilma. Ten mikrokarzełek wygląda tak. Owoce podobno mają być pyszne. No i moje pomidory karłowe, Grinch Cherry, czyli zielona koktajlówka. Co tu mamy? Dwarf Purple Heart, czyli fioletowe, purpurowe serce. Te wszystkie rozsady są fajne, krępe, sztywne. Bardzo mi się podobają. Dwarf Pink Passion. Dwarf Adelaide Festival. Wszystkie one mają dobrze smakować i mają być przystosowane do trudnych warunków atmosferycznych. I Dwarf Parfait, moja odmiana, na którą najbardziej czekam, żółto-zielona, pyszna w smaku. To będą te dwarfy i mamy dwie ostatnie tace pomidorów wielkoowocowych. Ta sadzonka wygląda, siewka, rozsada, roślina. Carski Lubimiec, odmiana z Rosji. Fajna, silnie rosnąca, dużo korzeni. Także na razie wygląda bardzo dobrze. Dla odmiany, kim ty jesteś? Virginia Sweets, odmiana czerwono-żółto-pomarańczowa ze Stanów Zjednoczonych. Podobno pyszna w smaku, ale wzrost jest powolny w porównaniu z tymi innymi. Korzonki dopiero są tutaj, więc na razie nie przesadzałam. Ale już niedługo będę musiała skończyć to przesadzanie, tylko czasu ciągle brakuje i jeszcze nie są gotowe. Ten pomidor jest gotowy do przesadzenia. Zobaczcie jak te korzenie wyglądają, jak rosną. Dlatego właśnie ta metoda z kubeczkami w przypadku niektórych rozsad działa lepiej niż przy innych, ale w tym przypadku działa bardzo dobrze i to jest Mushroom Basket, odmiana, którą kupiłam tutaj w UK ze strony She Grows Veg. Wygląda zdrowo, jest to taki pomidor czerwony, karbowany, taki jakby fajny i podobno ma dobrze też smakować. Mushroom Basket to po prostu oznacza koszyk na grzyby, bo kształt ma taki jakby może koszykowy. To jest odmiana Góry Libanu. Jedna z tych odmian, które mają być wielkoowocowe. Też musiałam je skiełkowywać na mokrym ręczniku papierowym, bo nie chciała wschodzić, dlatego jeszcze jest taka niewielka. Tu w małym kubeczku pomidor Delicious, który podobno wygrał nagrody największego pomidora w którymś tam roku. Nie ostatnio, nie utrzymuje tego rekordu, ale ma potencjał. Delicious, czerwony pomidor wielkoowocowy. To wygląda Sylvan Gaume. Także wzrost nie był zbyt imponujący. To jest z tych wielkoowocowych także. Odmiana o liściu ziemniaczanym, hercegowak. No, całkiem wygląda fajnie. To jest też ten wielkoowocowy, jeden z nich, który nasionka otrzymałam ze Stanów Zjednoczonych. Wygląda bardzo krępo i zdrowo. Co tutaj mamy? German Red Strawberry, czyli niemiecka czerwona truskawka. No,
Odmiana o normalnym liściu. Początkowo rósł bardzo silnie, teraz nie wygląda, jakby przewodził tej całej drużynie, no ale taki ma wzrost średni. Tutaj Rose of Dar, czyli różowy dar, to jest odmiana wielkoowocowa. Nasionka są z wymiany, z Polski, liść normalny. Podobno bardzo piękny pomidor, być może pochodzi z Bułgarii. Tego się jeszcze musimy dowiedzieć. Beauty King, odmiana różnokolorowa. Wzrost taki sobie, pochodzi ze Stanów. Muszę go już przesadzić, bo ma korzonki, dużo korzonków. W ogóle taki przegląd rozsad jest korzystny, bo możemy zobaczyć, gdzie są ślimaki, które odmiany wyglądają nieciekawie, które trzeba podlać. Wiecie, taki przegląd po prostu z bliska, bo jak one siedzą w inspekcie, to niektóre się mogą schować i wyschnąć. To jest Polaris, odmiana o liściu ziemniaczanym. Dostałam ją z tomatoeden.net z Łotwy. Wygląda pysznie, wygląda tak, taki ciemno-czerwony bewsztyk, wygląda, że będzie pyszny. Fajnie rośnie, nie jest największy jeszcze, ale no cóż. Millionaire, czyli milioner, jedna z tych wielkoowocowych, też na razie nie imponuje wzrostem. Giant Green Zebra, czyli gigantyczna zielona zebra, od Billa Gatesa ze Stanów Zjednoczonych, taka ulepszenie poprzednich odmian, no ale na razie jest jednym z wolniej rosnących moich pomidorków. Mazzarini, czerwona odmiana. Co tutaj mamy? Uluru Oker, to jest karzełek, który ma taki fajny ochrowy kolor. Tutaj mamy Coyote, który ma być fajną, bardzo smaczną, żółtą koktajlówką. Malia Rosa, pomidor taki paskowany, czerwony, taka koktajlóweczka też. Costoluto di Parma, włoski pomidor czerwony. I Ozark Sunset, to jest ta odmiana z antocyjaninami. Podobno też dobry w smaku. Cherokee Lime Stripes. Może znacie odmianę Cherokee Purple, więc to jest tak jakby wariacja na temat, mieszaniec z jakąś inną odmianą. Cherokee Lime Stripes. Dużo ma korzeni, już musi być przesadzony dzisiaj. Sunset Red Horizon, jedna z tych wielkich pomidorów. Podobno ma być pyszny. Silna, bardzo silna roślina. On był jednym z tych, które najszybciej rosły. Great Myers Pride. Karteczka już po prostu wygląda, jakby ją coś zjadło. Sadzonka średnia. No ale nie ma żadnych zmian na liściach. Wygląda bardzo zdrowo. To jest też jeden z większych pomidorów. Malachitowa szkatułka, pyszny pomidor, jeden z silniej rosnących, co było zaskoczeniem dla mnie. Zielony, a w środku kolorowy. Jedynym mankamentem tej odmiany jest to, że nie przechowuje się zbyt dobrze, no ale ja jeszcze nigdy nie miałam, muszę spróbować, bo niektórzy twierdzą, że jest to ich ulubiony pomidor. Malachitowa szkatułka, sztywna łodyga, bardzo silnie rosnąca. No. To się będzie działo w tym roku, w tym sezonie. Taxon Red and Yellow, czyli także kolorowy pomidor, raczej taki żółto-pomarańczowy, silnie rosnący, fajny. Nasiona są ze Szwajcarii. O, tutaj dużo korzeni. Black from Tula, czyli czarny z Tula, odmiana chyba rosyjska, no ale ma dużo korzeni, musi być dzisiaj przesadzony. Jeden z tych takich średniaków. Kim ty jesteś? Tsingtao, odmiana z Rosji, chyba o tyle pamiętam, że komercyjna. Nazwa pochodzi od chińskiego miasta. Podobno ma być przepyszny w smaku. Też już prawie wymaga przesadzenia. Dużo korzeni, zobaczcie. On się tak pokłada, ale ta łodyga jest sztywna. Nie wiem, może w tym inspekcie gdzieś się przewrócił. Dlatego dobrze jest wyciągnąć czasami.
Grandma's Secret, czyli sekret babci. Też pyszny pomidor wielkoowocowy. Średniak, nie najlepszy, nie najgorszy. Tutaj odmiana o liściu ziemniaczanym. Big Chief. Jak na wielkiego szefa to słabo dosyć rośnie w porównaniu z tymi innymi. Zobaczymy, co będzie dalej. Odmiana Brandywine Sudów, czyli jedna z odmian Brandywine, bo są różne Brandywines, różne odmiany, a ta jest określana jako najlepiej smakująca. Też nasiona przekazywane z pokolenia na pokolenie i jest to odmiana o liściu ziemniaczanym. W ogóle zakochana jestem w tych ziemniaczanych pomidorach w tym roku, bo nie wiem, może raz tylko uprawiałam Brandywine, a tak poza tym to wszystkie moje pomidory co roku mają normalne liście, ale w tym roku będzie inaczej. Summer of Love, czyli lato miłości, odmiana od Brada Gatesa ze Stanów Zjednoczonych, różnokolorowa, dosyć silny wzrost, bardzo sztywna łodyga, także fajnie. I ostatni Donskoy, który jest jednym z olbrzymów, o normalnym liściu, fajnym smaku. No, mam nadzieję, że żadnego pomidorka nie pominęłam. Postaram się Wam dodać zdjęcia i nazwy odmian. Pada deszcz dzisiaj, u nas jest ciągle zimno, 10 stopni. Pozdrawiam i życzę wspaniałej pogody. Cześć.